Cześć kochani, witajcie w kolejnym tutorialu. Dzisiaj mam dla Was coś, co na pewno Wam się spodoba, bo bardzo często o to pytacie, a mianowicie fryzura na wesele dla cienkich włosów. Zrobiłam pauzę po słowie wesele, bo chciałam dodać, że to jest nie tylko fryzura oczywiście na wesele. Możecie ją częstować na wszelkie możliwe okoliczności, imprezy, nawet na ślub własny. Myślę, żebym sobie taką fryzurę zrobiła, gdybym teraz się hajtała po raz drugi. Także fryzura okolicznościowa, idealna dla cienkich włosów, bo dodaje fajnej objętości, ale też możliwa do zrobienia na grubych włosach. I tutaj ma też niepodważalną zaletę, a mianowicie trwałość. Dzięki technice, którą stosuję robiąc tą fryzurę, mamy pewność, że fryzura będzie super trwała. Zobaczycie. Zaczęłam od nałożenia na nasadę włosów pudru strukturyzującego. Standardowo, jeśli mamy cienkie włosy, to przed jakimś większym wyjściem puder jest super, on dodaje genialnie objętości, zresztą ja używam go też do grubszych włosów i cięższych, bo ładnie unosi u nasady. Ja używam pudru takiego z Alpha Parf. On jest bardzo wygodny, bo ma taką pompeczkę, którą możemy sobie psikać, ale jakiego nie użyjecie, będzie ok. Więc nałożyłam go równomiernie na całą powierzchnię przy nasadzie włosów. Rozmasuję sobie go, żeby dobrze rozprowadzić. Generalnie ja mam cienkie włosy, więc zawsze zaczynam od zwiększenia objętości tych włosów przed przejściem do fryzury. Jeśli macie właśnie grube włosy, gęste włosy, nie musicie tego robić. Możecie pominąć te pierwsze kroki i przejść od razu do czesania. Ja jeszcze zanim przejdę do czesania, lekko podkręcę sobie końce, dlatego że muszą się ładnie, miękko układać do tej fryzury. Nawet nie będę dzielić włosów na warstwy, tylko po prostu lokówką stożkową podwijam sobie końcówki, podzielę włosy na kilka grubych pasm i chodzi mi tylko o to, żeby one troszeczkę były wywinięte. O, i to w zupełności wystarczy. Ok, moje końce są już podkręcone, dodałam sobie objętości trochę pudrem. Przechodzimy do upięcia. Teraz będziecie potrzebować wsuwek, klasycznie, i wypełniacza. Mój wypełniacz jest taki malutki, nie potrzebuję większego, zrobiłam go z wypełniacza takiego klasycznego donata. Pokażę Wam, jak ja robię swoje wypełniacze. Kupuję takie donaty, bo one są najłatwiej dostępne, najpopularniejsze. Rozcinam je wzdłuż szwu naokoło, rozplatam je, rozwijam, ucinam sobie kawałek i ten kawałek formuję w taki wypełniacz, jaki akurat jest mi potrzebny, bo najczęściej nie potrzebuję aż takich wielkich pączków. No więc zrobiłam sobie taki mały wypełniaczyk i jedziemy z upięciem. Nasz pierwszy krok jest taki, że oddzielamy sobie najpierw włosy z boków, z nad uszu, po obu stronach głowy. Będziemy je dopinać na końcu, czyli takimi właśnie przedziałkami nierównymi. Tutaj nie ma miejsca na jakieś super równe przedziałki. Wszystko będzie messy, ta fryzura będzie taka dosyć boho. Te włosy sobie oddzielam i pracuję na tych z tyłu. Ok, i teraz wybieram sobie włosy z czubka głowy, z tej naszej tylnej partii. Skręcam je luźno wokół własnej osi i będę przypinać wsówkami w tej formie. I teraz te włosy w tylnej partii wyciągamy sobie do góry. Przytrzymuję jedną dłonią przy wsówkach, drugą ciągnę do góry, po to, żebyśmy tutaj sobie ukształtowały ładny kształt głowy. Kształt głowy. No mamy sobie w każdym razie zrobić tutaj fajny kształt. O, super, sąsiad zaczął remont. Yeah! W każdym razie układamy sobie tutaj włosy na czubku głowy, tak, żeby były ładnie odbite, żeby kształt głowy był wymodelowany, żeby tu nie było płasko, bo wtedy jest brzydko. I tu nawet możecie zrobić bałagan, możecie sobie pociągnąć, wiecie, bardziej, mocniej, dużo, objętość.
Tu czuję, że chyba za mało podpięłam, więc sobie dorzucę wsówkę. I generalnie na tym etapie już możecie sobie utrwalać te porozciągane tutaj włosy. Zobaczcie, że już tutaj fajnie nam się robi kształt głowy, taki zaokrąglony. I ja będę utrwalać od razu te włosy, które rozciągam takim lekkim lakierem. Teraz biorę się za wypełniacz, układam go sobie dokładnie tutaj w tym miejscu, gdzie przypinałyśmy wsówkami naszą górną partię włosów i tak samo upinamy go wsówkami. Tu z jednej strony, z drugiej strony łapię kawałek wypełniacza wsówkami razem z włosami i upinam go do nasady. Teraz na włosy na długości nałożę sobie troszeczkę kremu wygładzającego. Ja używam takiego kremu wygładzającego z Tigi, bardzo go lubię, bo on nie obciąża włosów, tylko właśnie fajnie wygładza, więc dosłownie kropeleczkę sobie nakładam na końce, dlatego że moje włosy lubią się puszyć, kiedy są troszkę pofalowane, a tego nie chcemy. Bałagan bałaganem, ale bez przesady. I teraz słuchajcie, najprostsza rzecz na świecie. Dzielę sobie te włosy z tyłu powiedzmy na 3 pasma. Każde z nich zwiążę sobie gumeczką mniej więcej w połowie. I każdy z tych pasm składam sobie w pół i upinam na wypełniaczu wsówką. I upinam je w taki sposób, że wsówkę wbijam nad gumką. Już Wam to pokazuję, jak to działa. Wbiłam sobie wsówkę tu, a tu mam gumeczkę. Mam nadzieję, że dobrze to widzicie, to jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu fryzura po prostu będzie turbo trwała, bo kiedy to pasmo chciałoby nam się wyśliznąć ze wsówki, to blumka. Nie wiem, co chciałam powiedzieć. Gumka blokuje. Aha, gumka blokuje nam to pasemko i ono się z tej wsówki po prostu nie wyśliźnie, więc jest to naprawdę świetny sposób na trwałość fryzury. No i oczywiście te pasma, kiedy już są upięte, ja upnę sobie jeszcze jedną wsówką, bo czuję, że nie zrobiłam tego wystarczająco dobrze, bo robię niestety na ślepo. Nic nie widzę, więc różnie to bywa. W każdym razie teraz jest czas na to, żeby sobie porozciągać to pasmo. Wyciągamy, robimy objętość, bałagan standardowo, jak zawsze. W takim upięciu w ogóle nie będzie widać, że mam aż takie cienkie włosy. Także polecam Wam naprawdę osoby z cienkimi włosami. To jest genialna rzecz, ale to jest też super dla grubych włosów, bo ze względu na te gumeczki, którymi wiążemy pasma, ta fryzura jest bardzo trwała. A grube włosy, ciężkie włosy, no mają tendencję do wyślizgiwania się ze wsówek i często te fryzury, z tego co mi opowiadają moje klientki, bywają nietrwałe, jeśli są zrobione nieumiejętnie, więc to jest bardzo dobry patent. No i pozostałe włosy dokładnie tak samo. Dzielę sobie teraz to na 2 części. I to samo z ostatnim pasmem. Jak nie lubicie takich luźnych końcówek wiszących sobie jak tu, to możecie je też podpiąć, ale ja lubię, bo one mi dodają jeszcze więcej takiego właśnie bałaganu, a ja jak wiadomo bałagan kocham, więc zostawiam, ale jeśli nie chcecie, to nie ma przymusu. No. I teraz zostają nam te pasma boczne. Tymi bocznymi pasmami musimy ukryć jakieś tu ewentualne jeszcze prześwity wypełniacze, ale generalnie też bardzo luźniutko je układamy po prostu na tym naszym upięciu. I podpinamy, tak samo końcówka, żeby sobie dyndała.
Tak naprawdę jedyną trudnością w tej fryzurze, jeśli macie cienkie włosy, jest to, żeby dobrze ukryć wypełniacz, żeby on nigdzie nam nie prześwitywał. Ale jeśli będziecie sobie kontrolować, to ułożenie włosów w lusterku naprawdę powinno pójść Wam gładko. I to, że ona jest taka messy, też dodaje tej, sprawia, że to jest łatwiejsze, bo po prostu nie musimy się skupiać tak na tym, żeby coś tam była jakaś symetria czy super wyczesane pasma. Jak widzicie, ja zostawiłam sobie trochę luźnych pasemek przy skroniach, bo ja lubię, jak też tu z przodu coś się dzieje, więc zaraz podkręcę je troszeczkę jeszcze lakówką. Dzięki temu, że nałożyłyśmy sobie wcześniej puder na nasadę, to te włosy tutaj są fajnie odbite i w każdej chwili można jeszcze je sobie właśnie poczochrać i odbić, jeśli opadną. No i co? Na koniec możemy założyć oczywiście jakąś ozdobę, to doda jeszcze bardziej takiego weselnego, wyjściowego looku. Lokówka mi się chyba nagrzała, więc mogę sobie podkręcić te pasma z przodu. No i oczywiście pamiętajcie o utrwaleniu. Co jest ważne, włosy te, które opadają nam na twarz, utrwalamy też od spodu, po to, żeby nie kleiły się do twarzy, żeby pozostały troszkę uniesione, ale ja zawsze używam też tutaj delikatnego lakieru, żeby nie zrobić sobie jakiejś skorupy, bo zawsze to lepiej, jak fryzura nawet troszkę się rozburzy, ale wygląda wciąż naturalnie, niż jak ma jakieś takie posklejane stronki. Takie jest moje zdanie. No dobra, misiaczki, mamy to. Nasza fryzura gotowa. Mam nadzieję, że Wam się spodobała i mam nadzieję, że wykorzystacie ją na jakąś specjalną okazję. No i widzimy się już niedługo w kolejnych tutorialach, a ja tylko przypomnę, że jeśli nie chcecie przegapić kolejnych fryzur, to macie możliwość zasubskrybowania kanału i będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobicie. Do zobaczenia, pa pa!